Nowy klub w Polsce robi furorę w Europie. Wszyscy są pełni podziwu projektu RB Warsaw. W ciągu zaledwie 3 lat klub ten zdołał wygrać 2 razy Ekstraklasę, a w poprzednim sezonie zaszedł aż do 1/8 Ligi Europy. Brawo, w końcu polska piłka ma klub, który może rywalizować z największymi. Lada moment i nie będzie trzeba siedzieć przed TV oglądając zachodnie ligi i grających tam piłkarzy. Dzięki temu klubowi polska liga staje się bardziej atrakcyjniejsza dla utalentowanych zawodników. Jeżeli sprowadzą Roberta Lewandowskiego, idę na ich mecz pieszo. Kolejny sezon dla klubu ze stolicy Polski to nowe wyzwania. Spełnić cele zarządu ma pomóc sam Robert Lewandowski, który przychodzi do Red Bull Warsaw za darmo. Jak polski napastnik poradzi sobie na ekstraklasowych boiskach, tego dowiemy się w tym sezonie. Zatem meldujemy się w przedostatnim sezonie naszej kariery menadżera klubem RB Warsaw i na samym początku witamy Roberta Lewandowskiego w naszym zespole, któremu wygasł kontrakt w FC Barcelonie. Czy jest to realny transfer? Pewnie nie, ale ten klub też nie jest realny. Przypominam, że jest to wymyślona kariera menadżera, także niech drużyna RB Warszawa pisze swoją historię. Przejdźmy do personalizacji stroi. Te, które aktualnie widzicie na ekranie, się zmieniają i od tego sezonu będziemy grać w takich trykotach. Co do zadań od zarządu, to wymagane jest uzyskania serii 5 meczy zwycięskich wyjazdowych w lidze oraz musimy sprowadzić 2 krajowych piłkarzy. W sukcesach międzynarodowych musimy zajść aż do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, a w kraju oczywiście musimy wygrać wszystko. Nasz budżet wynosi 27 milionów euro, także na pewno te pieniądze dobrze zainwestujemy. I zaczniemy od wykupu Duranville'a, który ubiegły sezon spędził u nas na wypożyczeniu. Zawodnik ten aktualnie jest oceniony na 78 overalla i możemy go wykupić za niespełna 9 milionów euro, także to robimy. Negocjujemy kontrakt z samym piłkarzem. Belg przystaje na nasze warunki i przychodzi do naszej drużyny jako nowa gwiazda. Robertowi zmieniamy numer na 9, żeby to dobrze wyglądało. Przedłużamy kontrakty z naszymi zawodnikami, którym to najszybciej wygasają umowy, a naszych młodych piłkarzy wystawiamy na listę wypożyczeń. Stop! Mała przerwa na reklamę. W ostatnim czasie udało mi się włączyć wspieranie kanału. Także jeżeli masz chęć zostawienia paru groszy na coraz to lepsze odcinki, bardzo zachęcam i dziękuję. Dostajemy ofertę turnieju przedsezonowego i wybieramy ten, w którym to możemy zarobić najwięcej. I w turnieju zmierzymy się z Fulham, Fenerbahce i Majorką. Symulujemy pierwsze spotkanie w turnieju z Fulham, które kończy się remisem 1-1. Kobayashi zostaje sprzedany za 800 000 euro. Drugie spotkanie w turnieju przegrywamy 2-0 z Fenerbahce, a Peter Bong odchodzi na 12-miesięczne wypożyczenie. Ostatni mecz w turnieju przedsezonowym wygrywamy 2-0 z Majorką i zajmujemy 4. pozycję w tabeli z 1 zwycięstwem, 1 remisem i 1 porażką. Dostajemy ofertę transferu od Sportingu za Gustavo Sa i tą ofertę przenegocjujemy. Oferujemy 15 milionów euro za naszego zawodnika, a przedstawiciel klubu z Portugalii przystaje na naszą ofertę. Kolejni nasi zawodnicy odchodzą na wypożyczenia, a definitywnym transferem z klubu odchodzi Jan Kadlec oraz Gustavo Sa, na którym zarobiliśmy bardzo dobre pieniądze. Nasza 11 aktualnie prezentuje się w ten sposób. Najwyżej ocenionym zawodnikiem jest Robert Lewandowski. I to właśnie lewemu przyznajemy opaskę kapitana. Jako że nasza kariera jest mało realistyczna, to ją kontynuujmy i zaoferujmy FC Barcelonie wypożyczenie Luki Romero. I o dziwo przechodzimy do negocjacji, które kończą się happy endem. Jeżeli zawodnik wyrazi zgodę, to przyjdzie do nas na roczne wypożyczenie. Nasz budżet obecnie wynosi 32 miliony. Zatem udajmy się do Lipska, do naszego imiennika klubowego, od którego postaramy się kupić Domingueza. Dochodzimy do porozumienia z klubem Hiszpana. Jeszcze tylko negocjujemy kontrakt z samym piłkarzem i witamy nowego zawodnika w naszej ekipie. W naszej karierze mamy zasadę, że możemy sprowadzać zawodników tylko z klubów Red Bulla, ale raz na sezon możemy zrobić wyjątek i sprowadzić zawodnika z innego klubu. I w tym sezonie postawimy na Joba Bellingama. 20-letni Anglik ma aktualnie 73 overalla i wygląda bardzo perspektywicznie. Zatem dogadujemy się z Lyonem, negocjujemy kontrakt z samym zawodnikiem i Job Bellingham trafia do naszego klubu za ponad 7 milionów euro. Tak wygląda nasza podstawowa 11 i Cameriego nie potrzebujemy już jako lewego skrzydłowego, zatem zlecamy mu zmianę pozycji na SPO.
Symulujemy pierwszy mecz w Ekstraklasie, wygrywamy 2-0 ze Śląskiem Wrocław po golu Piątka oraz Lewandowskiego. Krupa odchodzi na roczne wypożyczenie, a do naszego klubu na 12 miesięcy przychodzi Luka Romero. Argentyńczyka umieszczamy od razu w pierwszej 11. Z klubu odchodzą kolejni piłkarze na wypożyczenia, a Jakuba Barana sprzedajemy za ponad $500 000. Symulujemy wyjazdowy mecz z Zagłębiem Lubin, wygrywamy 1-0. Adam Pawłowski odchodzi na roczne wypożyczenie do Warty. Kamer jest gotowy na zmianę pozycji, którą zmieniamy na SPO. Na mecz z ŁKS-em wychodzimy nieco słabszym składem, ponieważ w tygodniu gramy w eliminacjach do Ligi Mistrzów. I ten mecz remisujemy 1-1. I przyszła pora na pierwszy mecz eliminacyjny do UEFA Champions League. Gramy ze Stałą Bukareszt. Symulujemy ten mecz i wygrywamy 1-0 na wyjeździe. W Ekstraklasie pokonujemy Pogoń Szczecin 2-0. I pora na rewanżowe starcie z drużyną z Rumunii. Dokonujemy drobnych zmian w składzie. Przechodzimy do symulacji i ponownie wygrywamy 1-0. I wiemy już, że w playoffach o Ligę Mistrzów zagramy z Dynamem Kijów. Leeds United przychodzi do nas z niesamowicie wysoką ofertą transferu za Krzysztofa Piątka. Klub z Anglii już teraz oferuje nam 17,5 miliona euro. A biorąc pod uwagę, że Piątek ma już 31 lat, możemy siąść do negocjacji. I udaje nam się dogadać na 20,5 miliona za Krzysztofa Piątka. Zatem żegnamy polskiego El Pistolero z naszego klubu. Pasuje poszukać zastępstwa za Krzysztofa Piątka i znalazłem takiego zawodnika jak George Ilenikinia. 20-letni Francuz ma 75 overalla i co najważniejsze jest zawodnikiem klubu Red Bull Lipsk. Także bez problemu możemy sprowadzić go do naszej drużyny, ale pierwsze musimy dogadać się z klubem z Niemiec. No i szybko dogadujemy się z klubem Francuza. Ilenikinia akceptuje nasze warunki kontraktu i przychodzi do nas za 14 milionów euro. A więc tak wygląda obecnie nasz skład. Ciężko byłoby sobie wyobrazić taką jedenastkę jakiegokolwiek klubu z Ekstraklasy. Najsłabszym zawodnikiem w pierwszej jedenastce jest Morgalla, oceniony na 72. I podejrzewam, że na tle innych klubów jest jednym z lepszych zawodników w całej lidze. No ale dobra, przechodzimy do kolejnego meczu w Ekstraklasie, który wygrywamy 1-0 z Ruchem Chorzów. Sprzedajemy Mortalcia za 240 milionów euro. I kolejni zawodnicy odchodzą na wypożyczenia. Symulujemy pierwszy mecz z Dynamem Kijów, który wygrywamy 1-0 po bramce Lewandowskiego. W Ekstraklasie remisujemy 2-2 z Wartą Poznań. I przed rewanżowym starciem z Dynamem przejdziemy sobie do realizacji naszego celu, który polega na sprowadzeniu 2 polskich zawodników. A jako, że nie ma żadnego polskiego piłkarza grającego w klubach Red Bull, to musimy udać się na rynek transferowy i wyszukać wolnych piłkarzy. I takim zawodnikiem jest Bartosz Kapustka, który aktualnie jest bez klubu, a drugi zawodnik to Tymoteusz Puchacz. I tych 2 piłkarzy sprowadzamy do RB Warszawa. Symulujemy ostatnią godzinę okienka transferowego i przechodzimy do rewanżu z Dynamem Kijów, symulujemy mecz i remisujemy 2-2. Zatem w dwumeczu jesteśmy drużyną lepszą i zapewniamy sobie udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów. A naszymi rywalami będzie Arsenal, Celtic oraz czekają nas derby z Lipskiem. Grupa wcale nie wydaje się taka prosta, ale takim składem 3. miejsce to myślę, że plan minimum. Symulujemy 2 mecze w Ekstraklasie, wygrywamy 4-2 z Piastem Gliwice oraz remisujemy 1-1 z Górnikiem Zabrze. I przyszła pora na pierwsze spotkanie w Lidze Mistrzów. Udajemy się do Londyna na mecz z Arsenalem. Przechodzimy do symulacji i wygrywamy 2-1, zatem bardzo dobry start. W kolejnych meczach Ekstraklasy wygrywamy 2-1 z Widzewem oraz 4-1 z Jagiellonią Białystok. A przed nami bardzo ważne spotkanie z Celticiem w Lidze Mistrzów. Symulujemy spotkanie i wygrywamy 1-0, zatem po 2 kolejkach mamy komplet punktów. W lidze podejmujemy Lech Poznań na wyjeździe i wygrywamy 4-1 w Poznaniu. A kolejne spotkanie to derby stolicy, w lidze idziemy z Legią łeb w łeb. Po 11 kolejkach mamy taki sam dorobek punktowy. Przechodzimy do symulacji i wygrywamy pewnie 3-0.
Udajemy się do Lipska, gdzie rozegramy derby, mecz przyjaźni, sam nie wiem jak to nazwać. Symulujemy mecz, który przegrywamy 2-0. Wygrywamy 2-0 z Radomiakiem oraz wygrywamy 2-1 z Koroną. A przed nami czwarta kolejka w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Zagramy z Lipskiem. Aktualnie zajmujemy drugą lokatę. No i gdybyśmy teraz wygrali, mogłoby być całkiem ciekawie. Przed tym spotkaniem zmieniamy pozycję Romero na prawego skrzydłowego i przechodzimy już do najlepszych momentów w pojedynku dwóch Red Bulli. Pierwszy atak naszych rywali, strzał z dystansu, ale dobrze interweniuje Gomez. Akcja Domingueza przed polem karnym, dobrze wynajduje Ileni Kenie, który wykorzystuje tą sytuację i wyprowadza naszą ekipę na prowadzenie. Elmas ma teraz dużo miejsca, strzela na naszą bramkę, ale na szczęście niecelnie. Z rzutu rożnego teraz nasi rywale, dośrodkowanie na pole karne, strzał i po raz kolejny bardzo dobrze Gomez. Olmo przed polem karnym strzela, ale Gomez dzisiaj bezbłędny. Po pierwszej połowie prowadzimy 1-0, a druga połowa nie była dość zaciekawa. Najlepsza akcja to ta, którą właśnie teraz widzicie. No i wygrywamy to spotkanie 1-0. Po 4 kolejkach mamy 3 zwycięstwa, także w grupie robi się dość ciekawie. W Ekstraklasie wygrywamy 2-0 z Krakowią, ale przegrywamy 2-1 z Rakowem, a przed nami wyjazdowe starcie z Celticiem. Drużyna z Glasgow ma aktualnie 0 punktów. Symulujemy to spotkanie i niestety przegrywamy 2-1. Przegrywamy również ze Stalą Mielec 2-0. A z Pogonią Szczecin remisujemy 2-2. Ostatni mecz w fazie grupowej Ligi Mistrzów czeka nas z Arsenalem i od tego meczu zależy, czy awansujemy dalej i zagramy na wiosnę w Lidze Mistrzów, czy zajmiemy trzecią pozycję i zagramy w Lidze Europy. Już raz udało nam się pokonać Arsenal, jak będzie teraz, remisujemy 1-1, ale to jest bardzo dobry wynik dla nas, bo zajmujemy drugie miejsce w grupie i awansujemy do 1/8 Ligi Mistrzów, w której czekają nas 2 spotkania z Napoli. Po 18 kolejkach w Ekstraklasie zajmujemy pierwszą lokatę, ale mamy tyle samo punktów co druga Legia Warszawa. Tak wygląda klasyfikacja najlepszych strzelców. Robert Lewandowski z 8 bramkami, to najlepsi asystenci, a to lista bramkarzy z największą ilością czystych kąt. W następnym meczu wygrywamy z ŁKS-em 2-1. Wygrywamy również z Górnikiem Zabrze oraz z Piastem Gliwice. Symulujemy ostatnią godzinę zimowego okienka transferowego, w którym nic się nie działo. Przed nami pojedynek w Pucharze Polski, gramy z Krakowią, symulujemy mecz i wygrywamy 4-1. W Ekstraklasie pokonujemy 2-0 Koronę Kielce. W ćwierćfinale Pucharu Polski wygrywamy 2-1 ze Śląskiem Wrocław. W lidze pokonujemy Radomiak 3-2. A przed nami 1/8 Ligi Mistrzów, symulujemy mecz z Napoli i przegrywamy 2-0. W Ekstraklasie u siebie pokonujemy Stal Mielec 2-0, a przed nami derbowe starcie z Legią Warszawa, z Legią, która nieco zwolniła tempo, bo mieli tyle samo punktów co my, a teraz jeżeli wygramy ten mecz, możemy mieć aż 11 punktów przewagi nad nimi. Zatem przechodzimy do symulacji, wygrywamy 2-1, symulujemy również mecz z Kolejorzem, który remisujemy 2-2 i przechodzimy do rewanżu z Napoli. Na awans mamy bardzo małe szanse, ale zobaczmy, przegrywamy 4-1 i odpadamy z europejskich pucharów. W Ekstraklasie wygrywamy 2-1 z Zagłębiem, 4-1 ze Śląskiem oraz 2-1 z Wartą. Remisujemy również 1-1 z Ruchem Chorzów. Po 30 kolejkach w Ekstraklasie mamy 72 punkty na naszym koncie. Drugi Raków ma 64, a właśnie teraz czeka nas pojedynek z nimi. Jeżeli wygramy, zapewnimy sobie tytuł Mistrza Polski. Symulujemy więc ten mecz i wygrywamy 2-1 i po raz trzeci z rzędu zdobywamy tytuł Mistrza Polski. Na mecz z Krakowią wychodzimy w zasadzie to drugim składem i ten mecz wygrywamy pewnie 4-0. Symulujemy półfinałowe starcie w Pucharze Polski, gdzie gramy z Legią i wygrywamy 1-0, a w finale zmierzymy się z drużyną Jagiellonii. W 2 ostatnich meczach w lidze wygrywamy 2-0 właśnie z Jagiellonią oraz wygrywamy 2-1 z Widzewem. I tak prezentuje się tabela po całym sezonie. Zajmujemy oczywiście pierwsze miejsce, mamy aż 13 punktów przewagi nad drugim Rakowem, Legia Warszawa na trzeciej pozycji,
a tabelę zamyka Korona Kielce z Radomiakiem. Gual zostaje najlepszym strzelcem w lidze z 18 bramkami, Lewandowski o 3 gole mniej, oto najlepsi asystenci, a to lista najlepszych bramkarzy. Robert Lewandowski ogłosił, że po tym sezonie zakończy swoją piłkarską karierę, zatem w następnym spotkaniu musimy go godnie pożegnać, a spotkanie to gramy z Jagiellonią Białystok w finale Pucharu Polski. Oto drabinka, która doprowadziła obie ekipy do finału. Pierwsza akcja naszej ekipy, Bellingham strzela, ale dobrze golkiper Jagi. Z groźną akcją teraz Jagiellonia, ale szczęśliwie Gomez. Ileni Kenia teraz w polu karnym zagrywa do Lewandowskiego, ten do Kameriego i Kameri daje nam prowadzenie w tym finale. Kolejna akcja naszej drużyny, Dominguez strzela, ale po raz kolejny dobrze bramkarz Jagiellonii. Po pierwszej połowie wygrywamy 1-0, a na drugą część spotkania do składu ląduje Adai oraz Tymoteusz Puchacz. Lewandowski teraz dostaje piłkę, dobrze wypatruje Francuza i Ileni Kenia podwyższa wynik na 2-0, zatem jesteśmy już blisko zdobycia pucharu. Adai próbuje z dystansu, ale dobra interwencja Abramowicza. Bellingham teraz zagrywa do Ileni Keni, ten z okazją, ale ta akcja kończy się tylko rzutem rożnym. No i pora zmienić Roberta Lewandowskiego w jego ostatnim meczu w karierze. Za niego pojawia się Piotrowski i lewy dostaje owację na stojąco. Ostatnia akcja meczu, John dostaje piłkę i umieszcza ją w siatce, strzelając bramkę kontaktową dla Jagiellonii. Ale sędzia kończy to spotkanie i wygrywamy ten finał 2-1. Zatem zdobywamy drugie trofeum w tym sezonie. Jak wspominałem, jest to przedostatni sezon naszej kariery i nie ukrywam, że tą karierę chciałbym zakończyć wygraniem Ligi Mistrzów, ale żeby to osiągnąć, potrzebujemy coraz to lepszych zawodników, a tak się składa, że Maguire'owi kończy się kontrakt po tym sezonie, a więc możemy zaproponować mu podpisanie umowy z naszym klubem i wszystko byłoby dobrze, ale Anglik nie przystaje na nasze warunki. Ale Salahowi również kończy się kontrakt i Egipcjanin o wartości prawie 40 milionów euro może trafić do naszego klubu. Tym razem dogadujemy się bezproblemowo i Mohamed Salah z pierwszym dniem nowego sezonu trafi w nasze szeregi. Potrzebujemy dużo doświadczenia w naszej drużynie, a Forsberg może nam to zaoferować. Negocjujemy z nim kontrakt i on również trafi do nas w przyszłym sezonie. W międzyczasie zobaczmy na europejskie puchary, kto zwyciężył w danych rozgrywkach. W Lidze Mistrzów wygrało PSG, pokonując Manchester City 3-0. Bayern Monachium wygrał Ligę Europy. W Lidze Konferencji w grupie Raków zajął trzecią pozycję. Legia Warszawa również skończyła na trzecim miejscu, a trofeum Ligi Konferencji wygrał Villarreal. Możemy ponownie zaproponować kontrakt Maguire'owi i tym razem dogadujemy się z Anglikiem. Spełniliśmy nasze cele od zarządu w ekspozycji marki, w sukcesie krajowym również. Zawiedliśmy jedynie w sukcesie międzynarodowym, ale zobaczymy, może w przyszłym sezonie się to uda. Najlepszym piłkarzem w tym sezonie był Robert Lewandowski. Polak zakończył karierę zdobywając 22 gole i 8 asyst. Drugim, jeżeli chodzi o ocenę na koniec sezonu, był Ileni Kenia. Strzelił 18 bramek i zaliczył 7 asyst. Kończymy ten sezon i już teraz zapraszam Was na ostatni odcinek z kariery menadżera klubu RB Warsaw. Jeżeli seria Ci się podoba, zostaw łapkę w górę, daj subika i wbijaj na inne materiały na kanale, które wyświetlą Ci się za 3, 2, 1.